przejść 60 plus w Metryce, 40 km od Bałtyku, a w życiu morza na żywo nie widziała. Nie bądź jak ciocia Dana. Zaraz Ci wyjaśnię dlaczego. Hej, dziś taki dzień, że alerty na telefon przychodzą o wysokiej temperaturze, więc uważajmy, pijmy dużo wody. A ja, nie chcąc siedzieć na kanapie, wyruszyłem dzisiaj w świat. Niedaleko, bo 50 km od domu. I to jest ta graniczna właśnie odległość, której ludzie nie są w stanie przekroczyć i wszystkiego co bliżej nie są w stanie poznać w ciągu swojego własnego życia. Mnie dziś poniosłem do Olpucha, na Kaszuby. Ale przypadkiem dowiedziałem się, że kilka kilometrów dalej, we Wdzydzach, odbywa się cudowny, przepiękny i fantastyczny jarmark. To je krótci, to je dłydzi, to Kaszebsko stoleca. To są basy, to są skrzepci, to znaczą Kaszeba. Rozmawiam z Markiem. Marek Tomczak, Pan Marek Tomczak przyjechał do nas Elgnowo na Mazurach. na Mazurach i zajmuje się Produkcją to nie jest dobre słowo. wytwarzaniem Tworzeniem gongów kosmicznych. gongi kosmiczne. Oj, to dzisiaj takie pewnie stosujesz do produkcji tego sztuczną inteligencję. Nie mam nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, przynajmniej nic na razie nie. Ale inteligencję własną tak. Inteligencję jakąś pewno posiadam, nie wiem jaka. Natomiast najważniejsze mieć poczucie humoru O to chodzi. i pasję w życiu. Macie kręcić to, co robisz. O to chodzi. A to, co robię, mnie kręci. Jest sensem mojego życia, pasją, w związku z tym od wielu lat mogę śmiało powiedzieć, że nie wiem, co to znaczy praca. Nie dość, że godnie z tego żyję, to sprawiam frajdę wielu ludziom, którzy później taki gong biorą do domu i stosują nawet formę autoterapii, można powiedzieć. No właśnie, kiedyś słyszałem coś na temat tego, że wpływa ten gong terapeutycznie na ludzkie schorzenia, bolączki, być może z emocjami związane. Może to już jest daleko, idziemy do przodu. Żeby nie doszło do tych schorzeń, najpierw trzeba posłuchać tej ciszy w sobie i dotrzeć do tego źródła tej ciszy, żeby zobaczyć, czym jest cisza, poczuć ją. Być może wtedy przyjmie to charakter takiej autoterapii, do czego zachęcam każdego, kto gra na gongu. Gdyby taki gong chcieć nabyć, to z jakim wydatkiem musiałbym się liczyć? Od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Czy to zależy od materiału, z jakiego jest Wielkości. od wielkości? A materiał zewsząd jest ten sam. I co to jest za materiał? Stal chromowo-niklowa, popularnie zwana kwasówką. Zaletą tego materiału jest to, że nie rdzewieje. Nawet po części, myślę, że jest to rodzaj misji, pokazywanie ludziom fajnych rzeczy, żeby ich paradygmaty życiowe czasami w sposób radykalny zmieniły się w jednej chwili. Jeśli doświadczy ktoś czegoś absolutnie nowego, co go naprawdę zmieni życiowo, to już jest dużo. Marku, dziękuję Ci ślicznie za tę wypowiedź. Myślę, że, znaczy jestem pewien, że się ukaże. Dobra, dziękuję pięknie. Kanał Zejdź z kanapy na YouTubie. Cudownie. Piękny kanał. Na pewno, na pewno. Proszę pana, to co na tej serdecznie? To jest A to pan na obóz mieszka, tak? Tak jak w zeszłym roku tutaj lało, to musieliśmy Stay tonight. Don't
Dobrze. Zwijamy sobie to w taką chmurkę, w taki włamik i przepuszczamy przez kołowrotek albo przez wrzeciono. Tak? Wrzeciono to jest taka prababcia kołowrotka. To jest to, co, czego się zasypia. Właśnie proszę mi to wytłumaczyć, bo Tu nie ma igły. mówiono, że się Ukuła, ukuła tak, wrzecionem, wrzecionem. a król kazał spalić wszystkie kołowrotki. Aha, Gdzie konsekwencja? aha, to są dwa Kurczę, różne wie pani co, skręty. pani odkryła teraz naprawdę tę zależność. No naprawdę. Przekłamanie, oj. Ale czy tutaj jest się czym ukuć w ogóle? Bo tak No jedyne miejsce to myślę, że Aha. to. A A w kołowrotku nie widzę takiego miejsca, nie wiem. Często jak sprzęta to się zastanawiam, czym ona się ukuła. Skąd ta delikatna skóra? No dobrze, zmienimy sobie no. Jedziemy. Zespół wrzeciona powoduje, że nitka się i skręca, i zabiera do nawinięcia na szpilę. I powstaje nam taki barwny sznurek. Robi się to tak, że nakładamy ją na takie dwie szpulki skręcone, nakładamy na leniwą Kaśkę, która naprawdę tak się nazywa. I ona i z nitki z leniwej Kaśki podajemy znowu na kołowrotek, na trzecią szpulkę i skręcamy. I wtedy mamy taką podwójną niteczkę. I teraz możemy usiąść i na drutach zrobić wybrane coś. A to jest na drutach, czy nie? Na szydełku, na szydełku wszystko. Dziękuję. Dziękuję. a wełna prawdziwa. Wełna prawdziwa, z owcy, które szybciutko Ale to już nam... nie przypomina tego, co kiedyś No ktoś jak jest bardzo uparty, to proszę bardzo, sztofki są. Zapraszam, można wieszać. Prząszniczki siedzą jak anioł dzieweczki, nie? Co to jest prząśniczka? Uprząśniczki, czyli u jakiegoś urządzenia Tak, siedzą tak. te dziewczyny piękne, jak anioły. Tak, tak, jak anioł dzieweczki, tak? Tak. I one prawdopodobnie z tej piosenki przędły na wrzecionach. I każda z jakiejś tam strony sobie usiadła, wyciągała z tego błamu niteczkę i swoim wrzecionem kręciła niteczkę. I później powstała bajka o śpiącej królewie. Tak. Trafiłem do miejsca, gdzie odbywają się warsztaty, a nasza pani Iwona opowie nam, dla kogo są te warsztaty. Warsztaty są dla wszystkich, bo to nie tylko dla małych dzieci, ale dla dorosłych, bo to jest chwila takiego relaksu. To jest tak zwane malarstwo na szkle. Mamy tutaj na przykład świętą Matkę Boską, bo kiedyś malowało się postacie, były obrazy na szkle, tylko święte, które czegoś broniły. To zobacz, mamy etap. Dzieci wybierają, czy dorośli wzoreczek. Mam pokazać etapy, jak wyglądają. Proszę. Po kolei, że do tego mamy szkiełko. Podkłada się pod szkiełeczko. Tu mamy akurat świętą Barbarę. Jako wzornik. Tak, jako wzornik. Odrysowuje się markerem. Tu ma Pan na przykład pokazane etapy. Następnym etapem jest kolorowanie czy postaci i tłum. I tak jak mamy tutaj tą Matkę Boską. Efekt końcowy. Efekt jest taki, z tej się strony maluje, a z drugiej się strony patrzy. To jest tak zwane lustrzane odbicie. Trochę to wygląda Ikonki? jak ikonki, trochę to wygląda jak w kościele witraże, Tak, tak. chociaż tam są szkiełka łączone. Nie? Tak, tak, Technika tak. jest inna. Bo to wie Pan, wcześniej na ścianach wisiały tak zwane kołtryny. To się nazywało taki kawałeczek papieru. A wiadomo, w chałupach mieszkało dużo pokoleniowe rodziny, prawda? Więc się gotowało, to się niszczyło, a obraźnik, bo tak nazywa się osoba, która maluje na szkle, wymyśliła właśnie taki obraz malowania na szkle. I te warsztaty są odpłatne czy bezpłatne? One są odpłatne, 12 zł. Mamy także robienie kwiatu z bibuły, czyli Pan ma. Aha. Także tkactwo tak zwane, czyli na takich mniejszych krosiunkach. Tutaj mamy krosienka, dostaje się kawałeczek materiału i przetyka się.
Czyli wytwarzamy jakiś materiał. Tak, tak, tak jak materiał, to Panu pokażę, bo mamy pokazowe krosno. Może Pan podejść tutaj. O, i to jest takie. I to jest mniejsze. krosno z XVIII wieku. Nie wiem, to pan jest którego, tylko to jest takie mniejsze. Bo mamy też w jednej chałupce z Porębu, jest taki duży krosno. Bo tam jedna dziewczyna właśnie wykształciła się i tkała na krosie, dlatego tam w tym domu mają takie bardzo duże krośnie, to jest pokazane. I tu ma pan kawałeczek materiału, takie kawałeczki materiału po prostu się przywiązuje, przetyka. O, i tu można zobaczyć. Widzi pan, to jest taki, proszę sobie, które to mówię, takie typowe krosno. Mamy takie malutkie, nie? Aha. Tak, ja pamiętam, gdzie z jakichś warsztatów za dziecka, kiedy się takim grzebieniem jak gdyby dociskało albo nitkę, tak? przetykało, tak, tak, bo tu są też to się przetyka, takie pędały są, nie? I ludzie mieli odzienie. I mieli odzienie, bo trzeba było zrobić materiał, kawał materiału, prawda? A teraz idziemy do sklepu, wszystko jest gotowe. Kiedyś ludzie Tak łatwo, prawda? Ale tak drogo. I tak drogo, tak drogo. Dziękuję pani ślicznie. Wszystkiego dobrego i zapraszamy. Dziękuję. Że w teren wyjść trzeba, to fakt, ale już przypadek sprawił, że trafiłem do Wdzyc, gdzie spotkałem tysiące bez przesady ludzi, którzy trafili jak ja na jarmark do skansenu w Wdzydzie. Tyle przygód, tyle fajnych rozmów, to wszystko mieliście okazję zobaczyć. Do następnego razu.